Pekin to miasto kontrastów. Z jednej strony ogromna, nowoczesna metropolia, z drugiej setki lat historii zamknięte w świątyniach, pałacach i parkach. W tym filmie pokażemy wam m.in. Zakazane miasto, Wielki Mur Chiński, Świątynię Nieba czy klimatyczne Hutongi. Zjemy też słynną kaczkę po pekińsku i pokażemy nasz hotel w świetnej lokalizacji. Ale ten film to nie tylko zwiedzanie. Atrakcje będziemy przeplatać praktycznymi wskazówkami, które naprawdę przydadzą się podczas pierwszej podróży do Chin. Powiemy o transporcie, płatnościach, internecie i kilku rzeczach, które mogą was zaskoczyć na miejscu. Jeśli planujecie wyjazd do Pekinu, ten film pozwoli wam uniknąć wielu błędów i zaoszczędzić sporo czasu. Cześć, witamy z Wielkiego Muru Chińskiego. Jest to 5. cud świata, który odwiedzamy. W tym odcinku pokażemy wam najważniejsze atrakcje Pekinu i okolic. Nasze zwiedzanie Pekinu zaczęliśmy od miejsca, bez którego trudno wyobrazić sobie pierwszą wizytę w stolicy Chin. Zakazane miasto to jeden z największych kompleksów pałacowych na świecie. Ponad 980 budynków i prawie 9000 pomieszczeń. Przez ponad 500 lat mieszkało tu 24 cesarzy z dynastii Ming i Qing. To miejsce robi ogromne wrażenie skalą. Kolejne dziedzińce ciągną się kilometrami, a architektura jest pełna symboliki. Kolor żółty był zarezerwowany wyłącznie dla cesarza, a liczba elementów często nieprzypadkowa. Na przykład 9 symbolizowała najwyższą władzę. My mieliśmy bilety rozszerzone o galerię zegarów i galerię skarbów. Warto je rozważyć, bo pokazują bardziej prywatną stronę życia cesarzy. Niestety, podczas naszego zwiedzania trafiliśmy na ulewę, która zalała nam kamerkę i straciliśmy część nagrań, ale samo miejsce i tak zapadło nam mocno w pamięć. Bez aplikacji Alipay i WeChat praktycznie nie da się funkcjonować w Chinach. Służą one do płatności. W Chinach nie zapłacicie bezpośrednio kartą kredytową. Swoją kartę musicie podpiąć do właśnie wspomnianych aplikacji. Najlepiej mieć obie. Zdarza się, że jedna nie działa, a druga działa bez problemu. I ważna rzecz, gotówka praktycznie nie jest używana. Ulewa skutecznie pokrzyżowała nam dalsze plany na pierwszy dzień, więc zamiast kolejnych zabytków wybraliśmy klasykę lokalnej kuchni. Kaczka po pekińsku to jedno z najbardziej znanych dań w Chinach i właśnie w Pekinie warto spróbować jej w klasycznej wersji. My wybraliśmy restaurację Quanhude, jedną z najbardziej znanych. Kaczka jest tu krojona przy stole na cienkie plasterki, a potem zawija się ją w naleśniki z dodatkami. Smak bardzo dobry, chrupiąca skórka, soczyste mięso. Ale cena jak na Chiny jest wysoka, zapłaciliśmy około 250 zł za 2 osoby. To bardziej doświadczenie niż zwykły obiad. Jedzenie w Chinach jest generalnie bardzo tanie. Standardowy obiad dla 2 osób to około 50-60 zł, a na street foodzie może być to 2 razy mniej. Drogo robi się dopiero w miejscach typowo turystycznych albo legendarnych, jak ta restauracja. Drugi dzień rozpoczęliśmy od wyjazdu poza centrum, do miejsca, które dla wielu osób jest symbolem całych Chin. Wielki Mur Chiński to jedna z najbardziej rozpoznawalnych budowli na świecie i absolutny must-see podczas wizyty w Pekinie. Całkowita długość muru razem z odnogami to ponad 21 tysięcy kilometrów, a jego budowa trwała przez ponad 2000 lat, od III wieku przed naszą erą aż do dynastii Ming. My wybraliśmy odcinek Mutianyu, który znajduje się około 70 km od Pekinu. To bardzo dobry wybór, jeśli chcecie uniknąć największych tłumów. Jest tu zdecydowanie spokojniej niż na najbardziej popularnym odcinku Badaling, a widoki są równie spektakularne. Mur w tym miejscu jest dobrze zachowany i bardzo widowiskowy. Wije się po szczytach gór, tworząc charakterystyczne zębate linie widoczne na zdjęciach.
Na odcinku Mutianyu znajdują się 23 wieże strażnicze, rozmieszczone w nierównych odstępach, co pokazuje, jak dostosowywano konstrukcję do terenu. Dojazd ogarnęliśmy samodzielnie przez Didi. To najprostsza opcja, jeśli nie chcecie bawić się w komunikację publiczną z przesiadkami. Na miejscu kupiliśmy bilety w pakiecie. Wejście plus shuttle bus plus kolejka linowa. Jest to bardzo ważne. Od parkingu i kas do samego wejścia na mur jest około 3 km pod górę. Shuttle bus oszczędza sporo czasu i energii. Następnie wjazd kolejką linową i tu kolejna rzecz. Piesze wejście na mur to około 40-60 minut intensywnej wspinaczki, często po bardzo stromych schodach. Sam spacer po murze też potrafi dać w kość. Stopnie są nierówne, momentami bardzo wysokie i strome, bo nie były projektowane z myślą o turystach, tylko o obronie. Ale nagroda jest konkretna. Widoki na zielone wzgórza i ciągnący się po nich mur są absolutnie wyjątkowe. Didi, czyli odpowiednik Ubera czy Bolta, to jedna z najwygodniejszych opcji transportu w Pekinie, szczególnie przy bardziej skomplikowanych trasach, jak właśnie na Wielki Mur. Ceny są rozsądne, aplikacja działa bardzo dobrze, a dojazd jest prosty i bez stresu. Po intensywnym poranku za miastem przenieśliśmy się do dzielnicy, która pokazuje bardziej współczesną i kreatywną stronę Pekinu. Dzielnica Sztuki to zupełnie inne oblicze Pekinu niż to, które zobaczycie w historycznym centrum. To dawna dzielnica przemysłowa z czasów współpracy Chin z NRD w latach 50., gdzie znajdowały się fabryki elektroniki. Po ich zamknięciu przestrzeń zaczęli przejmować artyści, przekształcając je w jedno z najważniejszych centrów sztuki współczesnej w Chinach. Charakterystyczne są tutaj industrialne budynki z czerwonej cegły, szerokie hale i ogromne przestrzenie wystawowe. Znajdziecie tu galerie sztuki, instalacje, murale, rzeźby i wystawy, często bardzo nowoczesne i eksperymentalne. To też jedno z niewielu miejsc w Pekinie, gdzie można zobaczyć bardziej luźną i kreatywną stronę Chin, trochę odbiegającą od klasycznej, uporządkowanej estetyki. Dodatkowo jest tu sporo kawiarni, sklepów z designem i miejsc, gdzie można po prostu usiąść i odpocząć. W metrze w Pekinie działa system Tap and Go. Możecie płacić telefonem lub kartą, bez kupowania fizycznych biletów. Ale uwaga, w autobusach to już nie działa. Tam trzeba mieć odpowiednią aplikację albo kartę transportową. Później wróciliśmy w okolice dawnego cesarskiego centrum, żeby spojrzeć na zakazane miasto z góry. Park Jingshan znajduje się tuż za północnym wyjściem z zakazanego miasta i jest jednym z najlepszych punktów widokowych w Pekinie. Największą atrakcją jest centralne wzgórze, z którego rozciąga się panorama na całe zakazane miasto. Idealnie widać jego symetryczny układ i ogromną skalę. Co ciekawe, wzgórze nie jest naturalne. Zostało usypane z ziemi wykopanej podczas tworzenia fosy wokół zakazanego miasta w XV wieku. Na szczycie znajdują się tradycyjne chińskie pawilony, często mylone z pagodami. Pełnią one funkcje punktów widokowych i mają charakter ceremonialny. To też miejsce o znaczeniu historycznym. Właśnie tutaj, w 1644 roku, ostatni cesarz dynastii Ming popełnił samobójstwo, gdy Pekin został zdobyty przez rebeliantów. W Pekinie bardzo łatwo źle oszacować czas zwiedzania. Atrakcje często znajdują się w ogromnych kompleksach czy parkach i zanim dotrzecie do głównego punktu, możecie mieć do przejścia nawet 2 czy 3 kilometry.
Niedaleko Jingshan odwiedziliśmy kolejny dawny teren cesarski, tym razem zbudowany wokół dużego jeziora. Park Beihai to jeden z najstarszych i najlepiej zachowanych ogrodów cesarskich w Chinach. Jego historia sięga ponad 1000 lat. Centralnym punktem jest ogromne jezioro, które zajmuje ponad połowę powierzchni parku. Na środku jeziora znajduje się wyspa, na której wznosi się charakterystyczna biała dagoba, czyli buddyjska stupa z XVII wieku. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych budowli w Pekinie i świetny punkt widokowy na park oraz okolice. W parku znajduje się też słynna ściana 9 smoków, jedna z 3 takich ścian w całych Chinach. Zbudowana z kolorowych płytek ceramicznych przedstawia 9 smoków, które w chińskiej kulturze symbolizują władzę, siłę i szczęście. W Chinach nie można pić wody z kranu. Można jej używać do mycia zębów, ale do picia tylko woda butelkowana. Trzeci dzień zaczęliśmy od miejsca, które znajduje się w samym politycznym i symbolicznym centrum Chin. Plac Tiananmen to największy plac publiczny na świecie. Ma około 440 000 m² i może pomieścić setki tysięcy ludzi jednocześnie. Znajduje się w samym sercu Pekinu i ma ogromne znaczenie polityczne oraz historyczne. To tutaj odbywają się najważniejsze uroczystości państwowe, parady wojskowe i wydarzenia związane z Chińską Republiką Ludową. Plac otoczony jest najważniejszymi budynkami w kraju. Od północy znajduje się Brama Niebiańskiego Spokoju, z której Mao Zedong ogłosił powstanie Chińskiej Republiki Ludowej w 1949 roku. Po zachodniej stronie Wielka Hala Ludowa, czyli siedziba parlamentu, a po wschodniej Muzeum Narodowe Chin. Na środku placu stoi mauzoleum Mao, gdzie znajduje się zabalsamowane ciało przywódcy, choć podczas naszej wizyty nie było możliwości wejścia do środka. Sam plac jest ogromny, ale bardzo surowy, praktycznie pozbawiony zieleni, zdominowany przez beton i monumentalną architekturę. Na plac Tiananmen obowiązuje wcześniejsza rezerwacja wejścia. Ale jest sposób, żeby to obejść. Jeśli odwiedzicie Muzeum Narodowe Chin, po wyjściu możecie przejść bezpośrednio na plac bez dodatkowej rezerwacji. Jeśli podoba Ci się ten film, to nie zapomnij o łapce w górę, podbiciu filmu, zostawieniu komentarza i subskrypcji. Te drobne gesty wiele znaczą dla rozwoju naszego kanału. Po poranku w ścisłym centrum ruszyliśmy dalej do dawnej cesarskiej rezydencji położonej nad jeziorem Kunming. Pałac Letni to jedna z największych atrakcji Pekinu i jednocześnie jeden z największych kompleksów parkowych w całych Chinach. Była to letnia rezydencja cesarzy dynastii Qing, którzy uciekali tu przed upałami panującymi w centrum miasta. Cały teren ma ponad 290 hektarów, z czego około 3/4 stanowi jezioro Kunming. Najbardziej charakterystycznym elementem jest wzgórze długowieczności, na którym znajdują się świątynie, pawilony i tarasy widokowe. Jednym z najbardziej znanych miejsc jest długi korytarz, który ma ponad 700 metrów długości i jest ozdobiony tysiącami malowideł przedstawiającymi sceny z historii i mitologii Chin.
Warto też zwrócić uwagę na most 17 łuków, który prowadzi na wyspę na jeziorze. To jedno z najbardziej fotogenicznych miejsc w całym kompleksie. Zwiedzanie zajmuje spokojnie 2-3 godziny, a jeśli chcecie zobaczyć wszystko dokładnie, to nawet więcej. W wielu miejscach w Pekinie funkcjonują bilety combo. Tańszy bilet daje dostęp tylko do terenu parku, a droższy pozwala wejść do wszystkich najważniejszych budynków i atrakcji. Z okolic Pałacu Letniego przenieśliśmy się do miejsca znacznie mniej uporządkowanego, ale bardzo ważnego historycznie. Stary Pałac Letni to miejsce zupełnie inne niż klasyczny Pałac Letni. Kiedyś był to jeden z najpiękniejszych kompleksów pałacowych na świecie, nazywany nawet ogrodami doskonałości. Został jednak zniszczony w XIX wieku przez wojska brytyjskie i francuskie podczas II wojny opiumowej. Dziś to ogromny teren parkowy z ruinami, które pokazują skalę dawnej świetności. Szczególnie charakterystyczne są pozostałości europejskich budowli pałacowych. Sam park jest bardziej dziki, mniej uporządkowany i mniej turystyczny niż inne miejsca w Pekinie. My wyszliśmy od zachodniej strony parku i żeby dotrzeć do głównych ruin, musielibyśmy przejść około 2,5 km. Dlatego skorzystaliśmy z autobusiku kursującego po parku. Koszt to 20 juanów od osoby i naprawdę warto, jeśli chcecie zaoszczędzić czas i siły. Amap to jedna z najlepszych aplikacji do nawigacji w Chinach. Świetnie sprawdza się zarówno do poruszania pieszo, jak i komunikacją miejską. Na zakończenie dnia zostawiliśmy już nie cesarską historię, ale jeden z najbardziej znanych symboli nowoczesnego Pekinu. Stadion Narodowy w Pekinie, znany jako Bird's Nest, powstał na Igrzyska Olimpijskie w 2008 roku. Jego konstrukcja przypomina splątane gałęzie tworzące gniazdo i właśnie stąd wzięła się jego nazwa. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych stadionów na świecie i symbol nowoczesnego Pekinu. Można wejść do środka i dodatkowo wykupić wejście na dach, gdzie znajduje się seria punktów widokowych. Koszt to 100 juanów od osoby. Naszym zdaniem warto, bo widoki są naprawdę ciekawe i pozwalają zobaczyć stadion z zupełnie innej perspektywy. Poza tym można obserwować stąd panoramę Pekinu. Warto też przejść tu po zmroku, stadion jest wtedy efektownie podświetlony. Standardowe VPN-y w Chinach często nie działają. Nie skorzystacie więc normalnie z wyszukiwarki Google, nie sprawdzicie Gmaila i nie użyjecie Google Maps. Najpewniejsze opcje to płatny VPN Astril lub korzystanie z europejskiego eSIM-a, który omija chińskie blokady. Ostatni dzień zwiedzania rozpoczęliśmy od miejsca, w którym Pekin pokazuje swoją bardziej duchową stronę. Świątynia Lamy to jedna z najważniejszych świątyń buddyzmu tybetańskiego poza Tybetem. Co ciekawe, początkowo wcale nie była świątynią. W XVII wieku był to pałac książęcy, a dopiero później został przekształcony w klasztor. Cały kompleks składa się z kilku dziedzińców ustawionych jeden za drugim, a każdy z nich prowadzi do coraz bardziej świętej części świątyni. To bardzo typowy układ dla chińskiej architektury sakralnej. Największe wrażenie robi jednak główna sala, w której znajduje się monumentalny, 18-metrowy posąg Buddy. Został wykonany z jednego kawałka drzewa sandałowego i wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako największa taka rzeźba na świecie. W
świątyni bardzo intensywnie czuć zapach kadzideł. Odwiedzający kupują je przy wejściu i składają jako ofiary. To nie jest tylko atrakcja turystyczna, to wciąż aktywne miejsce kultu, gdzie lokalni mieszkańcy przychodzą się modlić. Trzeba się też przygotować na spore tłumy, szczególnie w godzinach południowych. W Chinach praktycznie nikt nie mówi po angielsku. Poza hotelami i niektórymi kasami biletowymi, komunikacja bez translatora jest w zasadzie niemożliwa. Najlepiej mieć w telefonie aplikację do tłumaczenia, najlepiej z możliwością tłumaczenia tekstu ze zdjęcia. Po wyjściu ze świątyni zostaliśmy w tej samej okolicy, żeby na spokojnie przejść się po bardziej tradycyjnej zabudowie miasta. Hutongi to tradycyjne dzielnice Pekinu, które przez setki lat stanowiły podstawową formę zabudowy miasta. Tworzą je wąskie uliczki i niskie domy skupione wokół wewnętrznych dziedzińców. To właśnie tam toczyło się codzienne życie mieszkańców, często kilku pokoleń jednej rodziny. Dziś wiele hutongów zniknęło przez rozwój miasta, ale część została zachowana i przekształcona w atrakcje turystyczne. My odwiedziliśmy fragment między świątynią Lamy a świątynią Konfucjusza. Bardziej turystyczny, ale dzięki temu dostępny i uporządkowany. To dobre miejsce, żeby poczuć klimat hutongów w bardziej turystycznej odsłonie. Naszym zdaniem to lepsze rozwiązanie niż zaglądanie do prawdziwych zamieszkanych dzielnic i wchodzenie mieszkańcom w ich prywatną przestrzeń. Znajdziecie tu małe sklepy, kawiarnie, pamiątki i spokojniejszą atmosferę niż w centrum. Toalety publiczne w Pekinie są bardzo łatwo dostępne. Znajdziecie je praktycznie wszędzie, szczególnie w parkach i przy atrakcjach turystycznych. Ale w większości przypadków są to toalety kucane, więc warto być na to przygotowanym. Kilka kroków dalej odwiedziliśmy spokojniejszy kompleks związany nie tyle z religią, co z chińską filozofią, nauką i administracją. Świątynia Konfucjusza w Pekinie to jedno z najważniejszych miejsc związanych z tym filozofem w całych Chinach. Konfucjusz nie był postacią religijną, ale jego nauki przez wieki kształtowały chińskie społeczeństwo, system edukacji i administrację państwową. Świątynia pełniła funkcję miejsca ceremonii i egzaminów dla urzędników państwowych. W porównaniu do innych atrakcji Pekinu, miejsce jest zdecydowanie spokojniejsze i mniej zatłoczone, co może być dużym plusem po intensywnym zwiedzaniu. Podczas naszej wizyty główny budynek był w remoncie, ale cały kompleks i tak robi wrażenie swoją architekturą i klimatem. Tylko kilka atrakcji w Pekinie wymaga wcześniejszej rezerwacji. Zakazane miasto, Muzeum Narodowe i plac Tiananmen. Do większości pozostałych miejsc bilety kupicie bez problemu na miejscu, bez wcześniejszego planowania. Później wróciliśmy w okolice placu Tiananmen, żeby zobaczyć Chiny opowiedziane przez wystawy, artefakty i nowoczesne ekspozycje. Muzeum Narodowe Chin to jedno z największych muzeów na świecie. Jego powierzchnia wystawowa jest naprawdę ogromna. Wejście jest darmowe, ale wymaga wcześniejszej rezerwacji online. To, co wyróżnia to muzeum, to sposób prezentacji. Przestrzenie są duże, nowoczesne i dobrze zorganizowane, dzięki czemu nie ma uczucia przytłoczenia, które często pojawia się w innych dużych muzeach. Na wyższych piętrach znajdziecie ekspozycje historyczne od starożytnych dynastii przez rozwój cywilizacji chińskiej aż po czasy współczesne. Na parterze natomiast znajdują się bardziej nowoczesne instalacje i wystawy pokazujące kierunek rozwoju Chin. Dodatkowy plus, z muzeum można wyjść bezpośrednio na plac Tiananmen, co pozwala ominąć konieczność osobnej rezerwacji wejścia na plac. Rezerwacje do Muzeum Narodowego otwierają się tydzień do przodu i bardzo szybko znikają. Jeśli chcecie tam wejść, najlepiej zaplanować to z wyprzedzeniem i zarezerwować bilety od razu, kiedy tylko się pojawią.
Na finał zwiedzania zostawiliśmy jeden z najbardziej charakterystycznych kompleksów świątynnych w całym mieście. Świątynia Nieba to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Pekinu i jedno z najważniejszych miejsc w historii Chin. To tutaj cesarze dynastii Ming i Qing odprawiali rytuały modlitw o dobre plony i harmonię między niebem a ziemią. Najbardziej charakterystycznym obiektem jest okrągła świątynia modlitw o urodzaj. Została zbudowana w całości z drewna, bez użycia gwoździ, a jej konstrukcja opiera się na precyzyjnym systemie belek i połączeń. Każdy element ma znaczenie symboliczne. Liczby, kolory i układ budowli odnoszą się do chińskiej kosmologii. Cały kompleks jest bardzo rozległy i oprócz głównej świątyni znajdziecie tu również inne budowle ceremonialne oraz duże tereny parkowe. Warto rozważyć zakup lokalnego, chińskiego numeru telefonu. Ułatwia to korzystanie z aplikacji, płatności, rezerwacji i transportu, szczególnie jeśli planujecie dłuższy pobyt w Chinach. eSIM nie zastępuje tego w pełni, bo nie oferuje chińskiego numeru telefonu. Zanim przejdziemy do podsumowania, kilka słów o miejscu, które było naszą bazą wypadową przez cały pobyt w Pekinie. Nasz hotel, Inner Mongolia Grand Hotel, to bardzo solidny wybór w Pekinie. Największą zaletą jest lokalizacja, około 5 minut pieszo do metra, a wiele najważniejszych atrakcji, takich jak Zakazane Miasto czy Plac Tiananmen, jest w zasięgu spaceru. Bardzo blisko znajduje się też ulica Wangfujing, czyli jedno z głównych centrów handlowych miasta. Pokoje były duże, wygodne, czyste i dobrze utrzymane. Codzienne sprzątanie stało na wysokim poziomie, a woda butelkowana była regularnie uzupełniana, co w Chinach jest bardzo ważne. Śniadania były głównie w stylu azjatyckim, ale smaczne i z dużym wyborem. Dodatkowy plus za sklepiki w hotelu. Po długim dniu zwiedzania można szybko kupić wodę albo przekąski bez wychodzenia na miasto. Pekin zrobił na nas ogromne wrażenie. To miasto, które łączy tysiące lat historii z nowoczesnością i zupełnie inną kulturą niż ta, którą znamy z Europy czy nawet innych krajów Azji. Nie jest to najłatwiejszy kierunek na pierwszy raz, ale zdecydowanie jeden z najbardziej fascynujących. Jeśli planujecie podróż do Chin, mamy nadzieję, że ten materiał pomoże Wam się lepiej przygotować i uniknąć wielu problemów na miejscu. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!